Złota era Wiedźminów to iście fascynujący okres. Prężnie działające warownie szkolące nowych adeptów wiedźmińskiego cechu i tysiące potworów siejących postrach na całym znanym nam ówcześnie świecie. Okres ten dał początek wielu legendom i pieśniom, a pogromcy potworów, którzy wsławili się bezgraniczną odwagą i męstwem, są już jedynie zapomnianym echem minionych wieków. Echem, który jednak wciąż rozbrzmiewa o chwalebnych czynach Wiedźminów w miejscach zapomnianych nawet przez bogów. To właśnie w jednym z takich zrujnowanych miejsc, w krypcie nieopodal Wyzimy, mamy okazję natknąć się na grobowiec jednego z pierwszych Wiedźminów cechu Gryfa, Kruk, bo takie miano nosił owy Wiedźmin, pochowany niczym jego cechowy brat Jerzy z weleńskiej groty Smokobójcy. Tu spoczywa Wiedźmin zwany Krukiem, wielki wojownik i obrońca słabych, jak głosi inskrypcja na grobowcu. Chyba wszyscy zgodnie zgodzimy się z tym, że słysząc o krypcie Kruka, tak naprawdę myślimy o jego zbroi, owianej już legendarnym statusem. Czarna, solidna zbroja, wykonana z bardzo wytrzymałego metalu. Posiadał ją Kruk, były magnat, który zaprzedał duszę Beliarowi. Żarty żartami, ale aby nie pozostawić tu pola do nieporozumień, w pierwszej odsłonie Wiedźmina nie dowiadujemy się za wiele, czy to o zbroi, czy tym bardziej o jej dawnym właścicielu. Jednakże jako sympatyk wiedźmińskiego uniwersum staram się zgłębiać to lore w innych, jak najbardziej oficjalnych miejscach. Takim miejscem jest choćby wiedźmiński podręcznik RPG, który na równi z Gwintem odpowiada aktualnie za aktywny rozwój tego uniwersum, w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. O zbroi Kruka przychodzi nam się dowiedzieć od Berengara, tajemniczego wiedźmina z cechu Wilka, zainteresowanego poszukiwaniem tytułowego pancerza, a po prawdzie jego fragmentów oraz, jak się okazuje, zapisków elfiego minstrela, wymaganych do tego, aby za pomocą pieśni tchnąć w pancerz magiczne właściwości. W praktyce mamy tu do czynienia z rekonstrukcją bądź też renowacją zbroi, gdzie finalny wygląd, jak i jej właściwości zależą od podjętych decyzji podczas gry. Jeśli zachowamy neutralność, zbroję wykona nam alchemik Kalkstein. W tym wariancie pancerz stawia na zwiększenie odporności na wszelkie efekty. Gdy opowiemy się za elfami, możemy liczyć na bonus do znaków, a w przypadku zakonu zyskujemy więcej żywotności. Poza bonusami lekko zmienia się również jej wygląd. Aktualnie na załączonym obrazku widzimy wersję ze ścieżki neutralnej. Istnieje również możliwość, aby Geralt przywdział tą zbroję w drugim, jak i trzecim Wiedźminie. Co prawda w przypadku trójki mowa już tylko i wyłącznie o modach, ale nie mogłem sobie tego odmówić, aby w pełnej krasie zaprezentować wam ten pancerz w zakonnej, ćwiekowanej wersji. W zasadzie aż trochę dziw bierze, że nie doczekaliśmy się oficjalnej jego wersji w jakimś darmowym DLC. Na początku materiału wspomniałem, że Kruk to jeden z pierwszych Wiedźminów. Członek cechu Gryfa. Tej, jak i zarówno kolejne informacje możemy wyczytać w podręczniku RPG Wiedźmin, będącego oczywiście swoistym kompendium lub też zbiorem różnych informacji z lore. Kruk to sława lat minionych. Z początku jego żywot to można by rzec wiedźmińska monotonia, aż do momentu zdjęcia klątwy lekantropii z księcia Mariboru. Była to swoista trampolina na salony, co oczywiście wiązało się nie tylko z cięższym mieszkiem, ale i większym ryzykiem, szczególnie tym drugim, gdy mowa o koronowanych głowach. No ale nie on pierwszy i nie ostatni. O Czarnym Gryfie bądź też Kruku zaczęły powstawać legendy oraz ballady traktujące o jego znamienitych czynach. Połowa była zmyślona, bo jak inaczej możemy mówić o siłowaniu się z cyklopami czy ściganiu się z mantikorami, ale sława rosła. Drugim bardzo ważnym zleceniem w jego karierze okazało się zapolowanie na bestię w Mahakamie. Wielu dokonało żywota, próbując zgładzić stwora. Potwór był na tyle kłopotliwy, iż rozważano nawet opuszczenie tego miejsca na jakiś czas, aby czarny drakon sam zdechł. Wtedy jednak w górę uderzył meteoryt, a takiej okazji ze względu na wyjątkowe właściwości kosmicznej stali krasnoludy odpuścić nie mogły. Wiedząc, jak niebezpieczny jest owy potwór, Kruk poprosił krasnoludzkich mistrzów o wykonanie dla niego specjalnej zbroi. Na końcowym etapie prac do projektu przyłączył się słynny elfi mistrz pieśni, który akurat podróżował w tych stronach. Gdy ujrzał czarny pancerz, namówił Kruka, by pozwolił mu wpleść w niego pieśń o bohaterstwie, potędze i zwycięstwie, zaklinając ją wedle starego elfiego obyczaju.
Ponoć miało to z nieznanych nam względów wydłużyć czas pracy nad zbroją o kilkanaście dni, ale efekt był tego warty. Powstał dzięki temu unikatowy pancerz, łączący sekrety 3 starszych ras i zabójcy potworów. Jak zapewne zauważyliście, losy kruka jak i jego pancerza są dosłownie jak z elfiej pieśni. Wydają się być takie gładkie, idealny wiedźmin bez skazy w lśniącym pancerzu. Uważam, że może być to zamierzony efekt, wręcz naturalny proces, gdzie po latach pozostała nam jedynie legenda o nim i o jego znamienitych czynach, zresztą przekazywana właśnie przez pieśni i ballady. Co do samej zbroi, to fakt, że jej robienie zajęło aż tak wiele dni, to akurat nic nadzwyczajnego, bo gdyby faktycznie cofnąć się setki lat wstecz w naszej rzeczywistości, nad równie zaawansowanym pancerzem ze specjalnej, utwardzanej bądź też wyprawionej skóry, z kolczymi i ćwiekowanymi elementami i nie wiadomo czym jeszcze, spędzono by zapewne ogrom czasu. Zresztą nie bez powodu na pobojowisku zbierano dosłownie wszystko, bo wytwarzanie takich rzeczy było bardzo kosztowne. Wracając do historii kruka, Wiedźmin zrobił to, co zwykł robić porządny Wiedźmin. Ubił bestię, zainkasował zapłatę i ruszył do najbliższego zamtuzu. Dobra, to ostatnio akurat zmyśliłem. No ale jak interpretować to, że ruszył w dalszą drogę, gdy miał wypchany mieszek? W końcu to Wiedźmin. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.